tym filmie pojawią się spoilery 8 epizodu Ostatniego Porga, więc jeśli jeszcze nie widziałeś filmu i nie wiesz, że na przykład ujawni się w nim Jar Jar, czy są spoilery 8, tak, zaczynamy. Pod koniec 8 części widzieliśmy zupełnie nową moc Luke'a, która rozwaliła wszystkim mózgi, nawet mi, gdy zobaczyłem to, zupełnie coś nowego, coś czego wcześniej nie widzieliśmy w żadnym innym filmie o Gwiezdnych Wojnach. Stworzył on praktycznie idealną iluzję samego siebie i to kurde na odległość między planetami. A o co chodzi? Jak on to zrobił? O tym dzisiaj porozmawiamy, pokażę wam kilka podobnych mocy ze Star Warsowych legend, jak i dzieł kanonicznych. Tworzenie iluzji czy fantomów pojawiło się już we wczesnych Star Warsowych dziełach. Z legend znamy na przykład Force Projection z gry Jedi Knight Mysteries of the Sith, gdzie mogliśmy stworzyć iluzję do zmylania wrogów, a w innych dziełach owa moc mogła być używana do tworzenia iluzji dowolnych istot lub nawet rzeczy w nieskończonych ilościach, mimo że owy trik był bardzo łatwy do wykrycia. Inna moc o podobnym działaniu Force Phantoms lub Sith Phantoms pozwalała Sithom tworzyć praktycznie żywe fantomy z innej żywej istoty. Technika ta była o wiele bardziej kosztowna, jednak dawała o niebo lepszy efekt, dlatego że tylko zniszczenie fantoma mogło pozwolić odkryć, że tak naprawdę była to tylko sztuczka w porównaniu do wcześniejszego Force Projection. Jednak najbliżej do mocy, którą widzieliśmy w filmie, jest moc, którą w legendach używał także Łukasz Skywalker w komiksie Dark Empire, gdzie to użytkownik mocy mógł stworzyć iluzję idealną samego siebie, by móc komunikować się z innymi na praktycznie dowolne odległości, a twórca mógł używać mocy telekinezy, by komunikować się z innymi, więc ta moc, co chodzi o legendę, jest najbliższa tego, co widzieliśmy na ekranie, jednak nie było to do końca to, co widzieliśmy w filmie. A co mówi o tym kanon? Cóż, na przykład w serialu animowanym Star Wars Rebelianci widzieliśmy iluzję Jody, który swoją drogą wygląda tutaj jakby się nieźle spizgał czymś tam na tym Dagobah, ale tam wracając, nieważne co ten Yoda tam se ćpie, to jednak to coś cholera niezły towar, nieźle działa, ponieważ dzięki temu stworzył on iluzję zdolną do komunikacji na gigantyczne odległości między planetami, by właśnie w ten sposób skontaktować się z jednym z głównych bohaterów serialu Ezra Bridgerem, znanym także jako Ezra podwójna beka. Hej, podwójna beka! W dalszym ciągu nie jest to, co widzieliśmy w filmie. Luke nie dość, że potrafi tworzyć iluzję samego siebie, to jeszcze dowolnie potrafi zmieniać jej wygląd, ponieważ w scenie walki widzimy o wiele młodszą wersję Łukasza Skywalkera, którą stworzył tylko po to, żeby jeszcze bardziej rozjuszyć Kylo. Tak samo niebieski miecz świetny, który przecież został on zniszczony podczas walki w komandach Snoke'a, a mimo to Luke używa właśnie niebieski miecz przy użyciu swojej iluzji. Mimo że ta moc tworzyła fantom, przez który w końcu przechodziły przedmioty, to jednak potrafił on być czasami namacalny, co pokazał Luke dotykając Leję, aczkolwiek niektóre teorie dotyczące właśnie Lei mówią, że być może jest na to inne wytłumaczenie, ale o tym w innym czasie. Zostawcie lajka i napiszcie, czy chcielibyście o tym posłuchać. Widzieliśmy także, jak bardzo wyczerpująca jest to sztuczka, ponieważ tak naprawdę kosztowała Luke'a jego życie w 8 epizodzie. Cóż, mimo że wcześniejsze opisane przeze mnie mocy są tak podobne do tego, co robił Luke w Ostatnim Jedi, to jednak nie opisują w 100% tego, co widzieliśmy na ekranie. Twórcy mówili, że wprowadzał do kanonu zupełnie nowe rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy i cóż, według mnie to może być właśnie jedna z nich. A co wy myślicie o nowej mocy Luke'a? Dlaczego mógł on dotknąć Lei, mimo że na przykład miecz Kylo przeszedł w ogóle go na wylot? Piszcie oczywiście w komentarzach. Oczywiście wielkie dzięki za lajki i suby. Witam wszystkich nowych fanów Gwiezdnych Wojen już wkrótce. Tak jak zresztą chcieliście w głosowaniu, pojawi się wiele więcej materiałów na temat ostatniego Jar Jara, na przykład easter eggi, jakie widzieliśmy w filmie, bo matko była ich cała masa, ale póki co to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i niech Łukasz Skywalker, niech on się pojawi w tym 9 epizodzie, bo jak nie, to mówię wam, naślę na was zbycha!